Cześć, ja się nazywam Wojtek Kurczewski, a to jest kanał Amber i Soso. Dzisiaj znowu spotykamy się, żeby trochę poszlifować. Przygotowałem dla Was takiego fajnego, żółtego maluszka. Bardzo lubię szlifować takie małe bursztyny, bo bardzo szybko widać efekty końcowe. Uczyłem się na takich bursztynach tej wielkości, tak naprawdę każdy bursztyn jest inny, więc im więcej ich wyszlifujecie, tym więcej rzeczy fajnych, które bursztyny zawierają w sobie, będziecie w stanie odkryć w jak najkrótszym czasie. Bursztyn, który przygotowałem dzisiaj do szlifowania, to jest taki fajny maluszek. Wydaje mi się, że to jest ułamek jakiegoś nugata, jakiegoś samorodka. W świecie bursztynowym nazywamy takie bursztyny mózgowcami. Nazywamy je tak dlatego, że ta kora faktycznie troszeczkę przypomina gdzieś mózg, może troszeczkę korę orzecha, tak naprawdę w środku w łupinie orzecha to co możecie znaleźć. Kora tego typu powstała w ten sposób, że gdzieś ta kropla, wisząc na drzewie, zdążyła sobie nienaruszona zaschnąć i bursztyn, zasuchając, po prostu kurczył się w sobie i stąd te śmieszne wzorki. Prześwietlimy sobie teraz tego bursztynka, bo to, co spowodowało, że mam ochotę się nim zająć, tak naprawdę znajduje się pod korą i widać to dokładnie dopiero przy prześwietlaniu, że w tym bursztynku gdzieś tutaj, jak się świeci światłem z boku, pojawiają się jakieś mglistości. I te mglistości na dodatek mają taką jedwabistą strukturę, świecącą. Więc mam nadzieję, że po zdjęciu kory będę w stanie pięknie wyeksponować ten efekt. I bursztyn, poza tym, że będzie taki fajny, jasno-żółty, to jeszcze dodatkowo ta cała świetlistość będzie przepięknie dodawała urody i zdobiła ten mały kawałek. I to właśnie ten efekt spowodował, że ten kamień do mnie zamrugał. Dobrze. Na koniec jeszcze, zanim wezmę się do pracy, zważymy sobie naszego bursztynka. No, 2,20 g, bardzo fajny mały kawałek, powinien się dać szybko oszlifować. To ja lecę ściągać korę, a Wam życzę miłego oglądania. No super, ślicznie ten efekt widać, jak w tygrysim oku, ale nawet nie mam ochoty robić, żeby ten kamień był symetryczny. Muszę przesmarować olejem, zobaczyć jak te pasma się układają mglistości i dopiero wtedy zdecyduję, bo szkoda byłoby je zetrzeć, a efekt zdecydowanie przepiękny. Bardzo rzadka rzecz w bursztynach, ale zdarza się. Super, idę smarować olejem i zobaczymy co będzie się dalej działo z tym kamykiem. Zaraz zobaczymy, bardzo jestem ciekaw, co nam się tu pojawi. Pomału zaczyna odkrywać swoje tajemnice. Te chmurki się przepięknie błyszczą. Taki jedwabisty połysk. Jeszcze tą korę mózgową widać. Delikatnie pod spodem będzie. Wrażenie będzie, jak dostanie trochę słoneczka z boku, że jeszcze na dodatek cały świeci. Takie tutaj śliczne efekty w nim.
Po całym kamieniu krążyć będzie sobie światło. Jak po takim tygrysim oku. To jest tak zwany efekt kociego oka, ale to jest pseudo ten efekt, to jest pseudoasteryzacja. Bo to wszystko w bursztynach jest wywołane chmurkami, mglistościami, czyli bardzo drobnymi pęcherzykami powietrza, które się po prostu układają w te wzory i których ułożenie powoduje, że odbijają światło tak, a nie inaczej, błyszcząc jedwabiście, jak kawałek jedwabiu. Nie wiem, zobaczę, teraz zamierzam już tylko uładzić troszeczkę jeszcze te krzywizny. Boję się, w gruncie rzeczy ten kamień ma delikatnie symetryczny kształt. No upartego dałoby się z tego osiągnąć coś w tym stylu. Tylko że szkoda mi tych błysków. Zobaczymy. No i na tym zamierzam zakończyć kształtowanie. Tyle, ile się dało wyciągnąć symetryczności z tego kształtu, już jest wyciągnięte i nic więcej tutaj się nie da zrobić, jeżeli się nie chce stracić tych fajnych błysków, które ten bursztyn ma w środku. Niestety te błyszczące warstwy są bardzo blisko powierzchni górnej i dalsze kształtowanie tego kamienia i ścieranie tych warstw tylko spowoduje ich utratę. A tego bym nie chciał. Bo właśnie to jest w tym bursztynie bardzo piękne, że on te wchodzące błyski posiada. Jakieś takie śliczne efekty błyszczące, dodatkowy poblask chodzący po kamieniu, jak się nim rusza. To myślę, że dobrze widać. Ścierając dalej i próbując uzyskać jeszcze bardziej symetryczny kształt, zacznę ten efekt tracić, dlatego kształtowanie kończę i przechodzę dalej. Czas na propeller.
No i pięknie. Propeller zakończony, praca papierami i wodą skończona. Powierzchnia bardzo ładnie przygotowana pod pastę. Te jedwabiste mgiełki się pięknie ścielą po całym kamieniu, w zależności od tego, jak się w nim to światło odbija i z której strony pada. Także ja jestem bardzo zadowolony i przechodzę do poleru. Muszę przyznać, że dopieszczanie tego maluszka to były bardzo miłe chwile. I bardzo jestem zadowolony z tego, jak udało mi się tą pseudoasteryzację wyeksponować. Jak ten bursztynek dostanie trochę słonka z odpowiedniej strony, to aż cały zaczyna świecić. To bardzo rzadki efekt i wyszło naprawdę super. No dobrze, moja praca tutaj już jest skończona. Zostawiam Was już teraz sam na sam z tą śliczną kroplą światła. Trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem.